pora na odcinek o Cassidy. Czy wszyscy wiedzą, o kim mowa? To ważne, chcę, żebyście wiedzieli, co się tutaj dzieje, dlatego streszę tą postać, żeby wszyscy byli w temacie. Kim jest Cassidy? Nie wiemy. Ten film to nie tyle teoria, co jakieś takie omówienie Cassidy wszystkiego dookoła. To wciąż bardzo ważny film, chyba przypnę go na głównym kanału. Bardzo dużo mówi ostatnio o teoriach, argumentach, jak to działa, jak to widzę i chyba ten odcinek będzie ostatni w temacie. Zobaczcie ten inny film, jeżeli chcecie nadrobić, co było mówione wcześniej, ale ustalam jakieś zasady, bo kręcimy się w kółko. Używamy stwierdzeń bez pokrycia, dalej nie rozumiemy fabuły. Dla mnie wszystko musi być naprawdę dobrze wyjaśnione. Nawet informacja, która wydaje się oczywista, musimy ją zrozumieć. Inaczej nie poznamy fabuły i dalej będziemy kręcić się wokół nieporozumień. Jedną z takich rzeczy jest Cassidy. Tyle, ile każdy wie. Cassidy to postać uważana za Golden Freddy'ego, najważniejszy duch w całym FNAF-ie. Ten, którego nie powinieneś był zabić. Jeden scenariusz do filmu FNAF nazywał się Cassidy i miał na celu wyjaśnić dużo z fabuły gier. Największe teorie mówią, że Cassidy jest piątym dzieckiem zabitym przez Williama, nie jest ugryzionym dzieciakiem. Cassidy jest głównie imieniem damskim, ale jest unisex, co oznacza, że można go używać bez każdego. Jeśli Cassidy to Golden Freddy, Cassidy to chłopiec. Ten, którego nie powinieneś był zabić, to chłopiec. To jest potwierdzone, powtórzono to 2 razy. I to nie jest płeć robota. Często widzę taki argument, ale nie ma żadnego sensu. On patrzy, ten, którego nie powinieneś był zabić. On to dziecko, które zostało zabite. Ktoś zabił dziecko, nikt nie zabił Golden Freddy'ego. Tyle ta informacja miała nam przekazać. Powstała w tym konkretnym celu. Jeżeli ktoś mówi, chodziło o płeć robota, to mówi to tylko po to, żeby zignorować te słowa, a to nie ma sensu. Jeśli Cassidy jest Golden Freddym, jest chłopcem. Jeśli jest dziewczynką, nie jest Goldenem. Cassidy to postać z dziennika przetrwania. Są tam ukryte wskazówki prowadzące właśnie do imienia Cassidy. Uważa się, że to jest duch, który mówi przez książkę przy użyciu wyblakłego tekstu. Cassidy to Golden Freddy, ale to nie jest ugryziony dzieciak. Oczywiście to tylko teoria, nie jest potwierdzona. Największy problem z Cassidy jest taki, że jak już mówiłem, nie wiemy, kim jest. Wyjaśniłem, co możemy o tej postaci powiedzieć. Piąta ofiara Williama, najważniejszy duch w całej grze. Ale dlaczego jest najważniejszy? Co wprowadza do historii? Dlaczego Golden Freddy mówi "It's me"? W dzienniku przetrwania Cassidy rozmawia z ugryzionym dzieciakiem i zadaje mu pytania. Jaki jest w tym cel? Skąd Cassidy w ogóle go zna tak dobrze? To nie jest wyjaśnione. Uważa się, że to jest naprawdę najważniejsza postać w całym uniwersum, ale nie ma żadnej fabuły, to piąty dzieciak, zły jak wszystkie inne. Ale z jakiegoś powodu tego tutaj nie powinieneś był zabić, Williamie. W jaki sposób Scott miał na tej bazie zrobić cały scenariusz do filmu? Dlatego właśnie mówię, nie wiemy. Nie mamy pojęcia, kim jest ta postać. Wracając do logbooka, nie wiemy, czemu piąte dziecko zadaje te pytanie, więc może robi to ktoś inny. Dziennik przetrwania przedstawia nam 3 postacie. Czerwony długopis, wyblakły tekst, zmodyfikowany tekst. 2 łatwo zidentyfikować. Mike używa czerwonego długopisu, a ugryziony dzieciak modyfikuje książkę. Tymczasem wyblakły tekst, nie wiemy kim jest, pyta o różne rzeczy, wie bardzo dużo na temat ugryzionego dzieciaka. Dlatego są teorie, że imię Cassidy to imię dzieciaka z 4, teoria Cassidy Victim. Wyblakły tekst to może nawet nie jest duch, może ktoś pisał po książce, a potem to wymazał, dlatego tekst jest wyblakły. O tej teorii będę mówił później, ale morał jest taki, że wątek nie jest oczywisty. To nie jest fakt, są różne interpretacje dziennika. Pojawia się tam imię Cassidy, ale nie jest bezpośrednio powiedziane, do kogo należy. Wyblakły tekst mówi moje imię, ale mówi też, czy pamiętasz swoje imię. Imię Cassidy należy albo do jednego, albo do drugiego. O Cassidy wiemy od czerwca 2018 roku, ponad 3 lata. Ale wciąż nie ma żadnego porozumienia w tym temacie. Nie istnieje żadna teoria, która odpowiada na nasze pytania. Nie ma teorii, która w ogóle prowadzi nas w jakimś kierunku. Kim jest Cassidy? O co chodzi z tą postacią? Bo to jest trochę jak zadanie z matematyki. Rozwiązanie nie jest ważne. Jest ważne, trochę jest ważne. Ale głównie chodzi o umiejętność dotarcia do rozwiązania. Nie możemy sobie zgadywać. Ludzie traktują teorię jak pytanie zamknięte. Strzelam odpowiedź B, idę dalej. To tak nie działa. Do Golden Freddy'ego mamy 3 opcje. Cassidy, ugryziony dzieciak lub Cassidy, ugryziony dzieciak. Jeżeli będziemy sobie zgadywać, to dalej nic nie wiemy, bo nikt nie potrafi tego wyjaśnić. Zgadujemy, 0 progresu. Zgadywanie nie ma żadnego znaczenia. Pamiętacie, jak kłóciłem się z Cloudem mojego teorię? Powiedział, że marionetka jest córką Henry'ego. Po jakimś czasie okazało się, że ta odpowiedź jest poprawna, ale wyjaśnienie było wzięte zupełnie z kosmosu. Czasami można zgadnąć odpowiedź, ale to niczego nie wyjaśnia. Ta informacja, która poprawnie zgadła jedną rzecz, wprowadziła dookoła 5 zupełnie błędnych wątków jednocześnie. Ostatnio mówię naprawdę dużo o wskazówkach i dowodach. Dowód jest ważniejszy niż wskazówka. Ale wskazówka to wciąż ważna informacja, nie możemy jej sobie tak zignorować.
Wskazówka ma duże znaczenie w teoriach, ale jeżeli tej wskazówki dobrze nie wyjaśnisz, to dalej nic nie rozumiemy, może ją źle interpretujesz. Możemy dostać bezpośrednią informację, nieważne. Dalej zupełnie nie rozumiemy tematu, to jest ogromny problem. To jest powód, dla którego tak często zatrzymujemy się w miejscu. Nikt nie próbuje nic z tym zrobić, a fabuły dalej nie rozumiemy. Jeśli chodzi o Cassidy, uwaga, to co powiem może być zaskoczeniem. Cassidy jako piąta ofiara Williama to bardzo silna teoria. Jest bardzo duża szansa, że Cassidy jest Golden Freddym, a ugryziony dzieciak nie jest. I może to brzmi dla niektórych dziwnie, bo jak to? Ponguj przecież od lat nieprzerwanie uważa, że w Golden Freddym jest dzieciak z 4. I teorie to teorie. Argumenty są silne, argumenty są słabe. Dookoła Cassidy jest masa dobrych argumentów. To wydaje się naprawdę oczywiste, że Golden Freddym jest po prostu piąta ofiara Williama. Golden Victim nie bierze tej postaci w ogóle pod uwagę. Próbowałem to rozwiązać. Uważam, że William zabił 4 dzieci, a potem zgłosił zaginięcie swojego syna. Co ma sens, ale jest naciągane, brakuje dowodów. Cassidy jest czymś silnym, robi dużo sensu. Jeżeli ktoś to udowodni, to zmienię stronę. Zgodzę się na Golden Cassidy, bo to jest naprawdę nic wielkiego, to nie jest pierwszy raz. Uważam, że dzieciak jest marionetką i co z tego wyszło. Zmieniłem stronę natychmiast po tym, jak to zostało obalone. W temacie Golden Freddy'ego jestem świadomy obu teorii, póki co bardziej przekonuje mnie Golden Victim. Obie teorie mają sens, obie mają dziury. Golden Victim ma sens, bo FNAF 4 wiąże dzieciaka z Golden Freddym. Happy's Day to dosłownie są jego urodziny. Golden Cassidy ma sens, bo gry sugerują, że to jest po prostu piąta ofiara Williama. I obie teorie nie biorą pod uwagę drugiej strony. Golden Victim nie wyjaśnia piątego dzieciaka. Golden Cassidy nie wyjaśnia ugryzionego dzieciaka. Nie wyjaśnia też roli Cassidy. Kim staje się ta druga postać, co się z nim dzieje, jaki jest jej cel. Trzeba wyjaśnić ich obu. Piątego dzieciaka nie powinno się ignorować. Ugryzionego dzieciaka też nie. Tu pojawia się debata, której nikt nie chce rozwiązać. Ludzie korzystają z najbardziej bezużytecznych argumentów i mówią: o, wierzysz w Golden Victima? Kim w takim razie jest piąty dzieciak? To zdanie nic nie wnosi. Można to pociągnąć w przeciwną stronę. Kim w takim razie jest ugryziony dzieciak? Problem istnieje i wiemy o nim wszyscy. Wszyscy próbują wyjaśnić te postaci. Nie można obalać innej teorii przy użyciu drugiej. Takich stwierdzeń jest masa w fandomie. Ta teoria jest błędna, bo ja mam inną teorię. Nie róbcie tak. Dawno nie robiłem teorii Golden Victim, bo mam za mało informacji. Taka teoria byłaby pełna dziur. Ostatnio robiłem dużo innych teorii i filmów, które po prostu do niego nawiązują. Przerwniki Ucena i ich związek z Golden Victim. FNAF World i Golden Victim. Nowy uczeń z Fazbear Frights po części go sugeruje, po części nie. Ale to są tylko takie drobne próby wyciągnięcia czegoś konkretnego. Szukam dobrych argumentów, ale póki co nic nie znajduję. Nic z tych rzeczy nie jest silnym dowodem, co najwyżej dopełnieniem do teorii. Na ten moment interesuje mnie tylko jedna rzecz. Jest nią rozwiązanie FNAF 4. 4 gry, jedna historia. To jest wskazówka, którą Scott podał nam niedługo po wyjściu 4 gry. Widać to wyraźnie, zwłaszcza teraz. FNAF to w głównej mierze historia Mike'a. Było to uwydatnione w Sister Location, w dzienniku przetrwania. Mike jest praktycznie w każdej grze. Mike w jedynce. Fritz Smith w 2, który zachowuje się jak Mike. Dziennik przetrwania potwierdza, że Mike'iem gramy w 4. SL i FPS to wyraźnie Mike. Dlatego uważam, że w FNAF 3 też jest Mike, bo jest wszędzie indziej. To w końcu 4 gry i jedna historia. UCen to jest jeszcze inna debata, ale o tym nie teraz. Gra prowadzi 2 wątki. Wątek duchów, wątek Mike'a. Ale te 2 wątki zlewają się ze sobą. Łączą się, przez co powstaje jedna pełna historia. Mike ma związek z duchami. Jak to działa? Do dzisiaj nie wiem, jak mamy te słowa interpretować. 4 gry, jedna historia. Od FNAF 1 Mike miał już jakąś rolę. Przyszedł do pizzerii i grzebał w robotach. Według mnie ma to związek z Golden Freddym. Ta jedna historia dotyczy ich obu. Ale czym konkretnie ta historia jest? Jaki jest cel, jaka jest rola Mike'a we FNAF 1 do 3? Jak FNAF 4 się do tego celu odnosi? Scott chciał skończyć serię na 3 grze, ale zrobił jeszcze jedną. Wrócił do początków historii Mike'a. I to miało nam coś przekazać. 3 gry były jedną historią. 4 ją dopełnia, razem stają się nową, kompletną historią. Ale w jaki sposób? Jak FNAF 4 odnosi się do tej wskazówki, co to miało przekazać? Już nawet Mike Victim by mi nie przeszkadzał, ale ta teoria jest martwa. Mimo wszystko miała sens? Odnosiło się do jakiejś jednej historii? Coś tutaj jest i musimy to znaleźć. FNAF to historia Mike'a, miał w tym jakiś swój cel. A śmierć jego brata ma z tą historią związek. Jaki? Dla mnie teraz tym związkiem jest Golden Victim, nie potrafię tego inaczej wyjaśnić. Czy jest jakakolwiek inna opcja, inny cel, coś co bierze pod uwagę Cassidy? To jedyne ważne pytanie na ten moment. Jaki był cel w stworzeniu FNAF 4? Jak to się łączy? Jaka jest rola Mike'a w 3 grach? Jak jest jego rola w 4? Jak to się dopełnia? Musimy odpowiedzieć na to pytanie. Ta jedna informacja powinna rozwiązać połowę wątków, których jeszcze nie rozumiemy. Póki nie jesteśmy w stanie rozwiązać tego tematu, możemy dalej gadać sobie o Cassidy. Są teorie, które mówią, że 5 dzieciak to Golden Freddy, a są teorie, które mówią, że ugryziony dzieciak to Golden.
Jest też teoria kompromis, Golden Dual. Jej nie lubię, bo to kompromis. Nie ma na niego dobrych dowodów, a jedynie szuka porozumienia między teoriami. Golden Freddy nigdy nie jest przedstawiony jako dwie postacie w jednym ciele. Teorie muszą odnosić się do fabuły, a ta tego nie robi. Pokażę tutaj dwie teorie, które nawiązują do debaty. Mam nadzieję, że pomogą nam pobudzić myślenie, dojść do jakichś wniosków. Istnieje teoria Cassidy Victim, czyli Cassidy to imię ugryzionego dzieciaka. To już nie jest teoria kompromis, bo nie łączy dwóch postaci. Mówi tyle, że imię należy do kogoś innego niż wcześniej myśleliśmy. Teoria kompromis byłaby taka, że dzieciak przeżył ugryzienie, a dopiero potem William go zabił własnymi rękoma. Nie ma to sensu oczywiście, ale to byłby kompromis. Jeśli Cassidy Victim jest poprawny, to imię Iwan nie ma żadnego znaczenia. Sposób na znalezienie tego imienia i tak był trochę naciągany. Foxy Grid może mieć zupełnie inne znaczenie niż imię ugryzionego dzieciaka. Ta teoria wynika głównie z tego, że nie wiemy, jaki jest cel pytań w dzienniku przetrwania. Ludzie uważają, że Cassidy pyta ugryzionego dzieciaka o różne rzeczy, ale dlaczego to robi? Kim jest Cassidy? Skąd wie tak dużo na temat ugryzionego dzieciaka? Na to pytanie nie znam odpowiedzi. Losowa piąta ofiara Williama nie ma żadnego związku z ugryzionym dzieciakiem. Nie wie o nim nic, nie ma powodu, żeby zadawać mu te pytania. Niektórzy tłumaczą to przy użyciu Golden Duo, ale mówię, są problemy z tą teorią. Golden Duo wiąże te dwie postacie, ale dalej nie wyjaśnia celu tych pytań. Dlatego stworzyłem trochę inną teorię, związaną z Cassidy Victim, teorią, że Cassidy to imię ugryzionego dzieciaka. W dzienniku przetrwania jest tylko jeden duch. Książka miała dwóch właścicieli, pierwszy z nich to wyblakły tekst, ta osoba pisała po książce, a potem wymazała swoje wiadomości. Drugi właściciel to Mike. Mike nie rozmawiał z nikim, po prostu pisał po używanej książce, odpowiedział na pytanie, które nie było do niego skierowane. Pierwszy właściciel to najpewniej William Afton. Nie mam innych kandydatów. William rozmawia z duchem, jego pytanie i ich natura miałyby dużo sensu w tej sytuacji. Pytania sprawdzają stan ugryzionego dzieciaka. Co pamiętasz? Interesuje go, jak działają wspomnienia duchów. Pyta o przeszłość ugryzionego dzieciaka, o Plushbera, o zabawki, znajomą muzykę, o jego imię. Testuje jego pamięć. Chce się upewnić, że to właśnie z nim rozmawia. Pyta go o sny, bo to też jest ciekawe pytanie. Czy duchy śnią? Czy duchy tęsknią? Dalej, czy duchy widzą? Czy duchy słyszą? Dzieciak odpowiedział na te pytania. William mógł wiedzieć, że Plushbear mówił do dzieciaka, mógł to uważać za ducha lub bujną wyobraźnię. Teraz go pyta, czy wciąż do ciebie mówi. Ciekawi go, jak się ten wątek rozwinął. Miałoby to dużo sensu. Jest wykreślanka, w której znajdziemy imię Cassidy. Uważa się, że chodzi o imię wyblakłego tekstu, bo mówi w książce 2 razy moje imię. Ale pyta się też, jak jest twoje imię. 2 imiona są tutaj brane pod uwagę. Obok wykreślanki widzimy pytanie, co widzisz? Tuż koło lustr. Wyblakły tekst pyta się tutaj raczej o cudze imię, nie o własne. Widzimy lustro. Wyblakły tekst mówi, spójrz w lustro i powiedz, co widzisz. Widzisz siebie, widzisz swoje imię. Swoje imię, które jest ukryte na przeciwnej stronie w wykreślance. Postać, która mówi to imię i która wypowiada it's me wiele razy, to ugryziony dzieciak, bo to on modyfikuje tekst, więc to jego wiadomość znajduje się w wykreślance. Majka nie ma w tej rozmowie. Mógłby nawet nie widzieć wyblakłego tekstu, bo zwykle odpowiada na pytania zadane przez książkę, ale raczej coś widzi, bo dokłada się do wyjaśnienia imienia Cassidy. Tak wygląda teoria. Co mogłoby jej przeczyć? Są teorie, które mówią, że wyblakły tekst to duch, bo widzimy nagrobek z napisem moje imię. Ale można się kłócić, bo nagrobek narysował Mike. Wyblakły tekst jest pierwszym właścicielem, a Mike drugim. Wyblakły tekst po prostu napisał moje imię, nagrobka tam jeszcze nie było, kiedy pisał. Mike domyślił się, czyje to słowa. William już najpewniej zaginął, jest uznawany za zmarłego i dlatego Mike dorysował nagrobek dopiero później. Inna rzecz, ugryziony dzieciak pyta się, jakie jest twoje imię w wykreślance, więc można się kłócić, że chodzi tutaj jednak o imię wyblakłego tekstu. Dzieciak nie mówi tutaj Cassidy, nie zmodyfikował wykreślanki w taki sposób, bo to imię wynika z innych wskazówek, które po dzienniku porzucał i ugryziony dzieciak i Mike. Ale to jest naprawdę tylko jedna rzecz. Nie zmienia to innych faktów. Zmodyfikowany tekst mówi it's me. Nie zmienia to też faktu, że wyblakły tekst pyta się, co widzisz już koło lustra. To ugryziony dzieciak ma w to lustro spojrzeć i coś zobaczyć. Wszystko, co wiemy o wykreślance, działa raczej w jego kierunku, nie w drugą stronę. Rozmowa Williama z dzieckiem robi sens, bo wyjaśnia naturę tych pytań. Wiemy, czemu były zadawane. Nie mówię jeszcze, że jest to poprawna odpowiedź, potrzebuję więcej informacji, ale to jest przykład. Teoria, która wyjaśnia znaczenie tych pytań. Teoria Golden Cassidy tego nie wyjaśnia. Powiedzcie mi, czemu piąta ofiara Williama miałaby pytać o takie specyficzne rzeczy, bo jeżeli znacie odpowiedź, możecie pomóc w tej teorii. Oczywiście to wciąż nie wyjaśnia, o co chodzi z piątym dzieckiem, ale jeśli to jest poprawna teoria, to uderza w piątego dzieciaka i daje znacznie więcej siły ugryzionemu. Nie jest odpowiedzią, której potrzebujemy do wyjaśnienia Golden Victim, ale popycha nas w tym kierunku. Inny przykład, teoria w stronę Golden Cassidy. Szczerze nie podoba mi się ta teoria, ale dobrze jest ją omówić. Dobrze jest o teoriach dyskutować i wyciągnąć z nich coś. Istnieje coś takiego jak teoria Free Victim. Ugryziony dzieciak nikogo nienawidza, ale wciąż jest obecny. Ja bym to nazwał Puppet Duo, bo dzieciak nie ma swojego własnego ciała, ale jest mocno powiązany z marionetką. Może go nawidza nawet. Według teorii Plushbear obiecał ugryzionemu dzieciakowi, że złoży go z powrotem.
FNAF World sugeruje, że zrobi to przy użyciu Happy's Day. Brzmi jak Golden Victim póki co, ale tutaj jest twist. Ugryziony dzieciak tworzy Happy's Day, nie bierze w nim udziału. To on ma pomóc innym duchom się uwolnić, dlatego teoria nazywa się Free Victim. Teoria bazuje na FNAF Worldzie. Pluszber mówi, że dzieje się coś złego, ale nie pozwoli, żeby to się przydarzyło tobie. Zgodnie z teorią marionetka powstrzymała ugryzionego dzieciaka przed nawidzeniem kogokolwiek. Pomaga mu się uwolnić, a po drodze uwalnia wszystkich innych. Free Victim. To jedna postać, która pomaga wszystkim innym. Pomysł jest szczerze nie najgorszy, ma to jakiś cel, wyjaśnia dużo, ale to teoria oparta na wskazówkach. Teoria bierze pod uwagę tylko i wyłącznie FNAF World. FNAF 4 czegoś takiego nie sugeruje, gra nie jest brana pod uwagę. Zabrakło tego ostatnio, ale FNAF World też jest wskazówką, a nie dowodem. FNAF World miał na celu pomóc nam wyjaśnić FNAF 4. Free Victim tego nie robi, nie działa bez FNAF Worlda. Oznaczałoby to, że FNAF 4 nie dało się rozwiązać i dopiero FNAF World na to pozwolił później. Ale to jawnie nie jest prawda, Scott był zdziwiony, że nie rozwiązaliśmy 4. Więc gdzie konkretnie ta gra mówi nam, że celem dzieciaka było pomóc wszystkim innym ofiarom, że Puppet Duo jest poprawne, a on czeka na Happy's Day, by go wykonać. Ma podobną koszulkę do wyglądu ciała marionetki, z tym się zgodzę, ale nie widzę nic więcej. Jeśli jesteście w stanie coś do tego dodać, śmiało, zapraszam do dyskusji. Póki co teoria zupełnie mnie nie kupuje. Nie pozwolę, żeby to przydarzyło się tobie, w kontekście nawiedzeń jest zupełnie wyrwane z kontekstu. Pluszber mówi, że we FNAF Worldzie dzieje się coś złego, a on to powstrzyma, uchroni nas przed tym. To nie odnosi się do nawiedzeń, odnosi się do FNAF Worlda. Teoria mówi, że marionetka pomaga dzieciakowi, że składa go z powrotem, ale to tak nie działa. Jeśli dzieciak nie nawiedza niczego, to nie nawiedza niczego, koniec historii, odchodzi. Marionetka musiałaby go uwięzić, zabrać ze sobą, trzymać go przez ponad 30 lat, żeby go wykorzystać, użyć go, żeby uratować resztę dzieciaków. To nie jest złożenie z powrotem, nie widzę tego. Jest powiedziane, że pozytywne emocje dzieciaka miały uwolnić resztę dzieci, ale on nie ma pozytywnych emocji, on cierpiał. Jedna rzecz, która podoba mi się w tej teorii, jest oparta na faktach. Chuck E. Cheese ma taki backstory, że nigdy nie miał urodzin, dlatego daje urodziny innym osobom. Oczywiście nikt nie używa tego jako argumentu, ale znalazłem to przypadkowo na necie i strasznie mi się skojarzyło, zabawny wątek. I cóż, ta teoria, nie zgadzam się z nią, ale to nie ma znaczenia teraz, wyjaśnia, co się dzieje z ugryzionym dzieciakiem, pozwalając nam na spokojnie skupić się na Golden Cassidy. Ale tutaj też jest dziura, bo dziennik przetrwania pokazuje nam, że jeżeli Golden Cassidy jest poprawny, ta postać jest kimś ważnym, a ta teoria nie wyjaśnia roli tego ważnego kogoś. Cassidy wie, kim jest ugryziony dzieciak, rozmawia z nim, dlaczego. Mamy 4 gry i 1 historię. Jak mówiłem, według mnie to historia Mike'a i Golden Freddy'ego. Jeżeli Cassidy jest 5. duchem po prostu, musimy wyjaśnić, kim konkretnie jest. To jest ktoś więcej niż ten, którego nie powinien był zabić. Według Golden Cassidy on zna ugryzionego dzieciaka. Tak to widzę na ten moment. Musimy wyjaśnić jego rolę. To wciąż jest dziura w teorii. Dlatego żadna z tych opcji nie jest satysfakcjonująca na ten moment. Bardziej mnie przekonuje Golden Victim, ale to nie ma znaczenia. Dla mnie wyjaśnienie tej jednej historii jest naprawdę ważne teraz. Jeżeli zrozumiemy, czym jest FNAF 4, jak odnosi się to do całej reszty historii, wygramy. Musimy się dowiedzieć, jaka jest rola Mike'a w tej historii, jaka jest jego rola we FNAF 1 do 3, jakie jest dopełnienie jego historii we FNAF 4. Dopiero gdy dotrzemy do tego miejsca, wezmę się za jakieś porządne teorie Golden Frame, tak mi się wydaje. Golden Cassidy to dobra teoria, nie zamierzam się z tym kłócić. 5. dzieciak powinien być Golden Freddym i to jest jedyne miejsce, w które może trafić. Jak to pogodzić ze sobą? Nie wiem. Ale w tym jednym miejscu jest dużo wątków, które się ze sobą kłócą, za nic nie chcą się połączyć i dosłownie brakuje nam jakiegoś jednego puzzla, który wejdzie pomiędzy te wątki i jakoś się połączy. Wyjaśnię, o co chodzi z 5. dzieciakiem, powie nam, kim jest Golden Freddy. Na ten moment Golden Victim robi dla mnie dużo więcej sensu, ale nie będę robił o nim żadnej poważnej teorii, dopóki nie dostanę więcej informacji. Na dzisiaj to tyle, więc dziękuję wam za oglądanie. To był znacznie dłuższy filmik niż bym chciał i się z nim namęczyłem, więc mam nadzieję, że coś z niego wyciągnęliście. Cassidy to trudny temat. Cała teoria Cassidy Victima w dzienniku mi się wyjątkowo podoba. Zwłaszcza lustro, odbicie ugryzionego dzieciaka i to, że zmodyfikowany tekst mówi It's me. Wyblaku tego nie mówi. Wydaje mi się to dosyć solidnym wyjaśnieniem, ale nie odpowiada na wszystkie pytania. Zobaczymy, jak to będzie. Na ten moment dziękuję wam za oglądanie. Zobaczymy się w następnych odcinkach. Zapraszam do zostawienia komentarzy, omówienia tej teorii.